Dzień dobry. Dzień dobry, kochani, dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, właściwie to dobry wieczór. Dzień dobry, to moje dzień dobry jest. No siema, siema. Cześć Heniu, cześć Kasiu, cześć Trolu, cześć Czakot, cześć Heniu, cześć Kasiu. Dobrze, witam was serdecznie. Siema, siema. Oj, ja już niedługo wyjeżdżam, a tu kurde druga u mnie, która godzina? Trzecia w nocy, słuchajcie, wstałem. Mam nadzieję, że jestem na czas. Super Marzenka. Markus, siema, jestem. Co taki smutny? Co się stało? Wszystko git? Zaspany chyba. Cześć wszystkim. Szykuj się, bo no nawet mnie nie mów. Ja już jestem, słuchajcie, ja już jestem, zobaczcie. O, plecaczek, ja już jestem spakowany. Jeszcze wczoraj Mona mi zszyła plecak, bo mi się tam porozwalał. No czas chyba nowy plecak mu już się po prostu zużył. Cześć Haniu, cześć kochana, cześć Piotruś, witam Aniu, Beatka, witam, cześć Becia. Piotr, czy masz transport z Wrocławia do domu? Ja nie lecę do Wrocławia, Grzesiu. Ja lecę teraz do Berlina. W ogóle to wam zaraz wszystko opowiem. Niech się trochę ludzi pozbiera, to zaraz wam powiem, jak ja w ogóle lecę, ale chyba ja już mówiłem. A, zła ikonka. No, tak już się zmartwiłem, Marku, że co ty? Ty taki pogodny facet? Na pewno niemożliwe, żebyś był smutny. Anetka powiedziałem. Ale o to przepraszam, przepraszam, Aniu chciałem powiedzieć. Przepraszam Anetko za Anię. Źle przeczytałem. No, Karkonosze, moje ulubione góry. Cześć. Witam, Kazik. Dobrze, słuchajcie, siemano. No co, jak siemano? Nie, słuchajcie, ja zawsze mówię, że ja podróżuję i chcę podróżować i będę podróżował, jeżeli tylko finanse mi na to pozwolą i wizowe sprawy, no to czemu ja nie muszę jeździć sam? Także, smutna ryczy. Okulary. Dlaczego? Okulary zmienię. Nie mam jedne, także nie ma szans. A wam w ogóle muszę powiedzieć, że mam mocniejsze okulary niż mama i tata. Jurand, siema, cześć Jurand. Witam z zaśnieżonej Belgii. Jurand, pisałeś coś a propos, że chciałbyś parę filmów zrobić a propos żagli? No jak najbardziej. Ja jestem za tym, wezmę sprzęt i trochę byś poopowiadał, może akurat zajawkę kogoś zaszczepisz tym wspaniałym sportem i też stylem życia tak naprawdę. Proszę, jak ci przejdą ciche dni. Dziabany, jak ci przejdą ciche dni, to się odezwij. Dobra, może przejdą. To we wtorek idziemy na grzyby, tak? Tak, idziemy na grzyby, te wiesz, te zmarznięte takie, już zamrożone prosto do barszczu. No we wtorek ja się nie mogę doczekać, oczywiście mam ubranie ciepłe, mam takie porządne buty i tak dalej, także spacerować będziemy, no ale przede wszystkim to będziemy się opiekować rodzicami, nie? Także taki jest plan, cel wyjazdu. Na pewno będą rozmowy z Ignacem, ja go muszę tu podkręcić trochę, bo jak rozmawia ze mną, to on taki się, wiecie, on się musi skupić, on jest taki... No, Markus, ile godzin będziesz tym razem leciał? 10 przesiadasz. Dobra, słuchajcie, już wam opowiadam. 94 osoby, brawo, dziękuję serdecznie. 100, 23 łapki. Zapraszam do łapek. Jeśli macie ochotę, to dawajcie łapki, jak najbardziej. I już, witam wszystkim, Piotr. Cześć, Aneta. Jak mama, Piotr? Już wam wszystkim tłumaczę. Dobra, ile jest osób? 5 minut minęło, wszyscy stawili się do apelu. Wspaniale, o Jezu, jak mi przybliżyła ta kamera. Słuchajcie, mama jak się czuje? Mama się czuje zdecydowanie lepiej. Mama miała, może nie chciałbym wszystkim tam akurat tak gadać, ale jesteśmy chyba, ustawiłem, że wszyscy subskrybenci są tylko. Tak ustawiłem, jeszcze ustawiłem tak, że nie, że tam minuta i jesteś subskrybentem, tylko po 20 minutach. Jakby ktoś miał ochotę dołączyć i pisać, to dopiero za 20 minut, a spotykamy się godzinę. Nie ma tak, że sobie każdy wejdzie i napisze. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem, napiszcie, czy dobrze, czy źle, nie wiem. No ale jesteśmy w samym doborowym towarzystwie, ci, którzy mają być. No. Cześć Piotr, nie przejmuj się ludźmi, którzy czekają na wyniki, chodzi o...
Życzę wszystkim jak najlepiej. Mam nadzieję, że wszystko się uda, także z uśmiechem przez życie. Także Marek, uszy do góry, ja uszy do góry i wszystkim życzę jak najwięcej szczęścia, dużo miłości, pieniędzy i wspaniałych wrażeń z życia. Cześć Krysia. Krysia, witam. Krysia Jóźwik. Cześć, witam Piotruś, witam. Gosia, cześć Gosia. Gabriela, Gabi, cześć Gabi. Ale miałam problemy ze zdrowiem. O, no to bardzo mi przykro. Słuchajcie, jak będziesz w Polsce, to może ci kanał zhakują, wtedy założysz nowy i no nie wiem, może 2 kanały od razu założę. No Grzesiu, Heniu, bardzo dobrze. Wydłuż do godziny. No właśnie nie mogłem, 20 minut tylko miałem, wiesz? Też byłaś w szpitalu, o, to bardzo, no to było niedobrze, 110 osób, 44 łapki. Śmiało, proszę się nie wstydzić, łapki zapraszam. Ja chcę mówić o prywatnych sprawach, to lepiej, że tak ustawiłeś. No chcę mówić, no w sumie mama jest chora, słuchajcie, jest w szpitalu, czuje się lepiej, jest po operacji, po zabiegach, sprawy nerkowe, fajnie wszystko się udało, wyniki, wczoraj rozmawiałem z mamą, wszystkie wyniki wracają do normy. Dzisiaj będzie wiadomo, kiedy wraca do domu. Myślę, że w poniedziałek, wtorek, ale słuchajcie, no jeżeli jest w szpitalu, no to tak ją mają tam wychuchać, wydmuchać, żeby była po prostu zdrowa, nie? No, także tatuś czeka w domu, wszyscy się tam, cała rodzina wymienia, tato nie jest sam nigdy, zawsze jest ktoś z nim, są wnuki, są przecież moje siostry, także wiecie jak jest, nie? Także wszystko idzie ku lepszemu. Ja 13 o 21 będę w Iłowie Żagańskiej, potem tam poproszę kogoś, żeby mnie tam podwiózł, to jest raptem 15 minut od Szportawy, także nie ma problemu. Pewnie, że będzie czekać. No, a to właściwie to nie powinieneś mi zadawać tych pytań, nie? Może kiedyś ją zapytaj. Pozdrawiamy ją z Anią. Bardzo dziękuję. Bez sarkazmu, błagam. No, dobrze. Piotr, miej zawsze swoje zdanie. Dobrze, dzięki. Nie leży tyle. Niech leży tyle, ile potrzeba w szpitalu. Ja też jestem tego zdania, bo to wiesz, póki jest, to ten miała rezonans, miała różne inne badania, także prześwietlona jest z góry do dołu. No, kiedy powrót na Bohol? Słuchaj, to teraz wiecie, ja już nie będę planował, bo to takie plany moje planami, a to widzicie, ja już bilety miałem na Madagaskar, bilety miałem na wyspę tą, no, Goja, czy jak się nazywa, Indie, Goja, Rion, Madagaskar, to coś takiego, czy przez Seszele, czy jakoś tak było. No i wszystko w łeb dało, w ogóle wycofałem te bilety, pieniędzy mi jeszcze nie zwrócili, ja musiałem kupić drugie i to takie jest, wiecie, dlatego ja mówię, zawsze jak nawet przyjeżdżacie, to wam od razu powiem, to no każdy chyba taki szanujący się podróżnik, czy tego, to trzeba mieć taki bufor, bo może się zawsze coś zrypać, oni mają 2 tygodnie na przykład na zwrot kasy, ja musiałem kupić drugie, także bufor taki zawsze trzeba mieć, czy to zdrowie, czy to zapłacić komuś, czy to no wszystko może się zdarzyć. W krajach trzeciego świata czasami wykupić się trzeba i spieprzać, nie? Też są takie historie. 130 osób, 53 łapki. No, coś się tu zawiesił nie piszecie? Dlaczego zrezygnowałeś z łódkowego biznesu? Bo to chyba będzie, wiesz co, za duża odpowiedzialność, mi się wydaje. Ja jeszcze, wiecie, moje szałapuctwo, takie moje brak doświadczenia, mógłbym kogoś jeszcze, jaki to biznes, to tam, wiecie, słuchajcie, to też takie gadanie, tam łódki, nie wiadomo jakie pieniądze i tak dalej. Słuchajcie, obydwie łódki mnie kosztowały 100 000 peso, żebyście mieli rację, wiedzieli, że to ja tam milionów nie wsadziłem, te 100 000 peso to jest 6 000 złotych, 2 łódki, 2. No dobra, plus jeden silnik 130, no 7 000, 8 000 złotych kosztują obydwie łódki, także z przerejestrowaniem. Także tu też nie rozmawiamy o jakichś, nie wiadomo o jakich biznesach, nie wiadomo o jakich kwotach potężnych, nie? Cześć Piotrek, Daniel. Oby z mamą było już tylko lepiej. Mam pytanie, jaki jest koszt biletów samolotowych na ostatnią chwilę z Filipin do Polski? Czy uważasz, że moje są na ostatnią chwilę? Jeżeli 2 tygodnie to jest ostatnia chwila, mogę Ci nawet dokładnie powiedzieć. Dokładnie Ci mogę powiedzieć. 1000. No, jak jedynka z przodu to już jest całkiem nieźle. Już Ci mówię dokładnie.
Wchodzę, tu mam bilet. Już mam tutaj bilet, już ci mówię, mój drogi. Tu jest. I mój bilet kosztował 1680 zł. Dokładnie, ale ja wykorzystałem jakieś mile, miałem w skucie do wykorzystania 1750 zł. Tyle mnie kosztowało, tylko uwaga, lecę bardzo długo, Teraz zadbaj o rodziców, a później będziesz planował. Dokładnie, tak jest. To ja już mądry Polak, taki stary, głupi jestem, a jeszcze się uczę, nie? Ja już powinienem mieć takie rzeczy, ale ja jestem cały czas, może ja mam 20 lat, 20, 19. Czasami nawet mniej. Majtki golfie przygotuję sobie na polsku. Mam takie bachrany, że tam od kolan, kurna, po szyję się zabunkruję. Dobrze. El Pollo Loco. Które linie lotnicze tak zwracają? Słuchaj, ja kupiłem przez Kiwi. Ja kupiłem przez platformę Kiwi. Platforma Kiwi kupiła, a że miałem lecieć 3 bodajże liniami. Miałem lecieć tymi Abu Dhabi. Abu Dhabi to jest co? No, mówcie, madagarskimi. Nie, miałem kenijskimi lecieć. Miałem lecieć Air Asia i miałem lecieć Abu Dhabi, to co to jest? No. Nie Kenia? No, piszcie, bo mi wyleciało z głowy. No, także oni się zajmują. Ja zrezygnowałem z tych biletów i oni mają 2 tygodnie na to, żeby mi oddać pieniądze. Znaczy oddać pieniądze pomniejszone o jakieś koszty manipulacyjne. Koszty manipulacyjne kosztują w Kiwi 30 euro. Czerwona łódka do góry nogami, wszystko jest zabezpieczone, silniki są tutaj, jeszcze tylko wszystko będzie tutaj włożone, chałupka zamknięte wszystko i cześć, jak czekanie na śniadanie, tak się to mówi. 148 osób, dziękuję, 70 łapek, dziękuję. Piotr, gdzie przesiadka tym razem? Aha, już mówię. W ogóle lot mam całkiem niezły, muszę wam powiedzieć, mimo to, że będzie długi, bo mam tak. Lecę, no dzisiaj wyjeżdżam o 8 rano, mam autobus, ale dlatego o 8 rano, bo jest z klimatyzacją, a kosztuje 40 peso więcej, a w klimie to w klimie, nie? Chociaż tyle sobie dobrego. I ja jadę do Tagbilaran, z Tagbilaran biorę prom do Cebu, a dopiero jutro wylatuję o 13, ale tam jadę do tego fajnego mojego hotelu i jutro wylatujemy z Cebu Skutem do Singapuru. W Singapurze mam 4 godzinki czekania, lecę do Chiap Mai, coś takiego, i to nie są Chiny, to są Indie, do Indii, potem z Chiap Mai do Abu Dhabi i z Abu Dhabi lecę do Berlina. 3 linie lotnicze mam, Scoot, Eurowings i Air India. 19 lat przy Monalizie, a 40 plus na Targo. 19 lat przy Monalizie, a 40. Tak, dokładnie. Ale powiem ci, nie będę ci zdradzał, ile mam lat gdzie indziej. Zawieź monę ze sobą, to nie będziecie tęsknić. No wiecie co, ona żeby dostała wizę, to cyrki z tym wizami, z tym wszystkim, powiem wam. Ale sami są też trochę winni, bo nie wyjeżdżają. To samo co Polacy, jak jeździli tam do Kanady, do Stanów, pojechali one way ticket, nie wracali, no to dlatego też wizy nie dawali. Dopiero ostatnio tak się pozmieniało. No tak samo oni jadą, lecą i nie wracają i potem są problemy z tymi wizami. No, przypominam, że to jest kraj trzeciego świata, chociaż ostatnio oglądałem, muszę wam polecić fajny kanał Miłosza za rubieżą, tam ostatnio było o Filipinach, gospodarka Filipin, sam się zdziwiłem, że nie jest tak źle, powiem wam, są mniej więcej 4 razy biedniejsze od Polski, ale nie jest tak źle. Ruki wierch, ręce do góry, wiem. Witaj Piotrze, ja po przyjeździe z Senegalu, Gambii i Gwinei, wszystko dobrego. No świetnie, Danusia, wspaniały Gambia, musi być pięknie, napisz coś więcej. No to ja bardzo chętnie bym, bardzo fajny kierunek. Wzajemnie, dobrze, dziękuję, jest super, jest no taka mądra dziewczyna, mądrzejsza ode mnie. A jakbyś zrobił katamaran z tych, myślałem o tym, Witek, że cholera z tymi odbojnikami, ryb,
na środku zrobić platformę, nawet z siatki czy z czegoś, silnik zrobić już zaburtowy taki i rura, ale to już czymś, nie wiem czy mi się chciało, zobaczcie, jakie mam ręce ładnie porobione. O, ten skrót, klucze, no, wkrętak. Katamaran chyba, no, katamaran. 162 osoby, 81 łapy. Bardzo Wam dziękuję, kochani, za aktywność. Fajnie, że w ogóle jesteście i macie czas mi poświęcić. Tylko pytanie, na ile dane prawdziwe? Zobacz, jak bezrobocie wygląda. No, z tego co wiem, to Miłosz rzetelnie podchodzi do pracy, do tych recenzji, co on robi. To w ogóle on zrobił taki dział, inni mają gorzej. I tam jest właśnie o Filipinach ostatnich. Zapraszam. Świetny facet, zresztą ze Swarzędza. Potężna wiedza, potężna wiedza. Afryka dzika, dawno odkryta. Witam, Piotrze, jak będziesz w Berlinie, to na kawę zapraszam. No to bardzo dziękuję, ale wiesz, jak to z lotniska tam Brandenburg, Willy Brandt, można autobaną do centrum dojechać, ale ja będę późno, będę o godzinie 19, no, nie, będę o godzinie 15, ale do 19 muszę czekać 4 godziny. Ty, to wpadnij do tego, jak masz ochotę, to wpadnij na lotnisko, to wypijemy sobie kawkę na lotnisku, jeżeli tylko masz ochotę. Dzięki Mrow X 200 580 Europka, tak, Gregor, do Polski prędzej jej wizę pracowniczą załatwi niż turystyczną. No też mi się tak wydaje. A w ogóle wiecie, to w tym cebu chyba zlikwidowali to tamtego pośrednika. 46 lat, trzeba filmik oglądać. Tak, 46 lat, 8, ja jestem 7,9, Krystyn, jestem młodszy od ciebie, muszę ci powiedzieć. Choć nie wyglądam. Ktoś mi tam napisał ostatnio, że piękna opuchlizna porana, tego shorta, co wam nagrałem. To short był chyba o 5 rano, ja się obudziłem i mówię, wrzucę i ktoś mi tam napisał, o, piękna opuchlizna. Dzięki, dzisiaj też jestem dobrze opuchnięty. Ja nie mówię, że źle na czymś musi też bazować. Coś mi wyleciało. Piotr, nie wiedziałem żadnego skutera wodnego, może to jest pomysł na by. Też już o tym myślałem. Ja wiem, że ja teraz tu już wszystko myślałem, ale słuchaj, te skutery wodne to jest pieruńsko drogie. To tam, jak już kupować, to pewnie nowy z 600-800 tysięcy peso to kosztuje. To znaczy taki konkretny, ze 120 koni, żeby miał, a nie jakaś taka popierdółka. No i to wiecie, trzeba by było potem zrobić stanowisko. Twoje połączenie jest niestabilne, że czekaj, a my spróbujemy połączyć się jeszcze raz. Jak to? Moje połączenie jest niestabilne. Słuchajcie, dobrze mnie widać, bo tu jakiś taki komunikat mi wyskoczył. Ja nie mówię, że źle czymś mówię. Bazować. Piotr, nie widziałem żadnego skutera. Tak, fajny pomysł. Miałeś na biznes z tym szamponem i olejem. No. Mówię wam, wszystko kupić w tonach i zrobić to w takie 20 gram. Biznes jak jasna cholera. Już cię widać, już jest. No coś zacięło, coś mi taki komunikat. Adaś, 5 zmieniasz? Co to tam 5? Ludzi. Było kółko, czekaj, no to już chyba wszystko powinno być o drugiej. No by w ogóle prądu nie było przez chwilę, nie wiem też czemu. Zawiesiło, widać, dobra, od dziś 48, no 48. No proszę, o Marku, znowu kawę mi stawiasz. Ostatnio po widę jechałem, myślałem o tobie pod makiem, mówię, chyba było na filmie nawet. Markus, twoja kawka, no dzisiaj uraczę się, dzisiaj to ja ci powiem tak, dzisiaj to sobie do Starbucksa pójdę i za te 10 euro kupię sobie w Starbucksie dobrą kawunię. A mam koło hotelu, z miłą przyjemnością, z dziką chęcią. Dziękuję ci, Markus. Dobrze widać, super, Norbert. O, Gruby, siema Gruby. Cześć Piotr, witam, cześć Gruby. Proszę, następnym razem może pomysł przy rezerwacji podróży o kupienie ubezpieczenia na wypadek anulacji podróży. Tak, ale ja tego nie zrobię, bo ja kupię zawsze wszystko najtaniej. Słuchaj, 280 zł czy 250 zł kosztuje ta... Jestem, słuchaj, widać? Jestem, dzień dobry, 44 osoby, 100 łapek. O jest, dobra, ruszyło, no to widzicie. Filipiny i uciekło mi 60 osób. Wracać! Dobra,
U mnie kwadrat się kręci. No jak? Dobra, jedna polewa, reszta śpiewa. Piotr, masz obecnie 364 subów, a nie 628 subów. Już jesteś. No ja nie wiem, nie patrzę w ogóle. Powiem ci szczerze, o Jezu, jak leci szybko. Powiem ci szczerze, w ogóle nie patrzę już na subskrypcję. Mam to, za dużo się przejmuję tym. Ja nie po to tu przyjechałem, że ja się, albo otwierałem kanał, żebym ja się przejmował jakimiś takimi rzeczami. Wiecie, o co mi chodzi? Po co mi to? Na co mi to? Ja nie chcę tego. Jest ci, co... Nie chcę tego. Już jest okej. O, cześć Oleńka. A już byłaś wcześniej. Widziałem, tylko zapomniałem ci powiedzieć. Cześć Ola. A właśnie miałem się pytać o internet. No widzisz, no ja mam internet po kablu. Płacę 1200 peso. To jest ile? To jest 60, 72 zł, 75 zł. Ile tam jest? 64 bity się mówi? Jak to się mówi? Heniu, ty będziesz wiedział. Nie. Takie jak są najsłabsze, potem jeszcze jedno, drugie od góry, że tak powiem. Nie wiem, nawet nie wiem jakie to jest. Już jest okej, dobra, jestem. Kazik, jest, sprawdź listę obecności, Piotrze. To są, Norbert jest obecny, super. Znalazłem do Bangkoku lotem bezpośrednim za 1710 godzin, ale w listopadzie, no, śmiało. Do Bangkoku, no to do Bangkoku to jeszcze masz, chłopie, z Bangkoku to masz jeszcze chyba 4 albo 5 godzin lotu. 4 chyba godziny. Czy są na mojej wyspie Polacy? Tak, są Polacy na mojej wyspie. Czy mówisz o moim półwyspie? Jeżeli mówisz o półwyspie, to nie ma. A jeżeli mówisz o wyspie, no to przecież jest tak. No to jest no, wszystkie kanały jak ten, jak Szpaku, no Rafał, Karol, Gruby Karol, potem kto tam? Kangur. No jest super, dobrze. Jak działa, to działa. Cześć Piotr, pozdrawiam, cześć. No znowu jest 128, no jesteście wielcy, super, dobra, jestem. Słuchajcie, jeszcze jakieś pytania? 1700 zł, no można znaleźć, ale słuchaj, Bangkok to nie Filipiny, także ja też lecę z Cebu, pamiętaj, ja nie lecę do Manili, potem jest z Manili na przykład na Panglao, następne 300-400 zł musi zapłacić, ja lecę do Cebu, a to jest na tyle dobrze, że z Cebu ja sobie promem za 800 peso jestem w Cebu, biorę taksówkę za 200, za 100 peso mototaksi, jestem na miejscu. Danuta Jastrzębska, Senegal, Gambia i Gwinea-Bissau, to inny świat, inna mentalność, warto popływać na wyspach Gwinei, są przepiękne tubylcy, przychylni, jest spoko, tanio, tylko drogi o wielki wkurw, ale polecam. No słuchaj, no ja ten Madagaskar, słuchajcie, ja mogę opowiedzieć wam, jaki ja w ogóle miałem plan, bo chyba też wam to się należy. Ja w ogóle miałem tam polecieć i kupić motocykl. Motocykl taki, jak miałem na Sri Lance. Pamiętacie tego indyjskiego, takiego Bajaja 150 i ja chciałem kupić ten motocykl kosztuje 4000 zł. Tyle kosztuje, nie ma problemu z kupieniem takiego motocykla i ja po prostu albo chciałem, no to jest 4. wyspa świata, także to jest potężna wyspa i tam sobie zaplanowałem taki firtel, ten północny, Nasibę, tak to się mówi, czy Nasibę i cały ten taki górny cypel, tam było raptem może 2-3 tysiące kilometrów do zrobienia, nie? Ale spokojnie po 200 kilometrów, bla, 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 poznać, chłonąć baobaby, wiecie o co chodzi, zobaczyć jak najwięcej tego i albo chciałem, na Nosibę jest bardzo ciężko kupić coś nowego, a łatwo sprzedać coś, co jest na przykład z Antananariwy, czyli ze stolicy. Więc tam albo chciałem sprzedać po prostu ten motocykl, albo go po prostu chciałem u kogoś zostawić, przechować i po prostu sobie trzymać go tam. Czy on będzie, czy nie będzie, no to nie wiem. No ale taki miałem plan. Tak chciałem to zrobić. Ile kosztuje Starlink na Filipinach? Nie wiem, może jest ten dziabany, on ma Starlinka. Chyba 3,5 tysiąca kosztuje chyba abonament. 3,5 tysiąca, a tak to, kurde, okłamie cię. Sprawdź sobie, Markus, wpisz w AI, to ci zaraz wypluje. Nie pamiętam, ale działa, bardzo dobrze działa. Nie ufam tubylcom. No, wiesz, jak całe życie nie będziesz ufała nikomu, no to też tak trochę, nie? Średnio. Czasami trzeba zaryzykować. Moja żona cię lubi, tak jak mnie.
jak miałem 28 lat, oglądam na okrągło, nie jestem zazdrosny, jest okej. Serdecznie Grzesiu, dziękuję, podziękuję swojej szanownej małżonce, bardzo mi miło, dzięki wielkie, że znajduje czas i może mnie oglądać. Mam nadzieję, że jakoś tak to miło spędzacie czas. Kasia, haha, Szpaku ma Starlinka. No, Szpaku ma Starlinka. Dużo osób ma tu Starlinka. Słuchajcie, dla mnie nie było problemu, bo ja raptem tu na Krzyżówce jest ta firma, gdzie oni kabel ciągną, nie? Druta ciągną i pociągnęli w ciągu, ja w 30 minut założyli mi cały internet, więc ufam tylko Norbertowi. Bardzo dobrze, Kasia. Daniel, masz wieści od Marcina Kogucika? Przedwczoraj z nim gadałem, rano, albo w sobotę, czyli wczoraj. Chyba, jakoś tak. No na robocie był, także wszystko dobrze, pali mu się praca w rękach, także działa. W jakich cenach są mieszkania? Ja jestem sam, to ile kasy potrzebne? Już ci mówię. Słuchaj, ja wydaję w granicach 4000 zł. Tyle wydaję. Ale można żyć za 2000 zł. Można. Słuchaj, dobra, ja już ci mówię. Mieszkanie, jeżeli chciałbyś kupić mieszkanie, na przykład na Panglao, bo jest to możliwe i to jest studio, nie takie mieszkanie jak u nas 2 pokoje z kuchnią, tylko takie studio mniej więcej kosztuje w granicach 6-8 milionów peso. 1 peso to jest 60 000 złotych. 6 razy 6, 360 000 złotych, 400 000 złotych na Panglao, czyli bardzo turystyczne miejsce. Tak samo w Cebu, w dużych miastach. W mniejszych miastach nie wiem, czy są bloki po prostu z takimi rzeczami. Widziałem ostatnio, inwestycja jest u Maćka na Camotes. Ale to też 6-8 baniek trzeba mieć. Spokojnie sobie żyć. Ja ci mówię jeszcze raz, Witek, 8 000 peso płacę za mieszkanie, czyli za domek, czyli za 500 zł i trzeba liczyć jeszcze, 4 razy tyle za życie. 2000 zł, no tak jak w Polsce, musisz tyle wydać. 2,5, 3000 peso, 3000 peso plus jakiś prąd, tylko ja mówię z wyjazdami, nie z wyjazdami, ze wszystkim, co zamiast do kupy. Cześć żona. Heniu, przekazuję. Markus, sprawdziłem na Filipinach, Starlink kosztuje jednorazowo 28 000 peso za sprzęt w zestawie standardowej i do 3800 miesięcznie za plan domowy, nieograniczony, to widzisz, Także jeszcze są te stacjonarne i są te malutkie, nie? To mówię, 1000 peso to jest 61 zł w tej chwili. Piotruś, pozdrawiam z Białegostoku. Życzę szczęśliwego lotu do Polski. Piotruś, życzę dużo zdrówka dla Ciebie, Twoich rodziców. Proszę przekazać, bo są wspaniali. Oczywiście przekazać. Po co kupować? Dokładnie, po co kupować? Nie ma sensu. Nie ma takie mieszkanie, ładny dom, na przykład Karol ma super dom. Niewiele osób, właściwie to nikt u niego nie był, ja tylko byłem u Karola u niego w domu, ma super dom i chyba płaci 15 000 peso, coś takiego, albo 18 000 peso, ale ma piękny dom. Cześć, Piotr zaspał, chyba nie powinienem o tym mówić, ale jesteśmy jeszcze Pozdrowienia z zamarzniętej Krynicy. Pozdrawiam serdecznie. Dzień dobry, Kasiu. Jagódka, cześć. Jest wyżej wpis. Okej. Witek, chyba będę szukał kobiety z chatą. To też jest jakieś wyjście. Tylko jak zobaczysz lepiane, to Sante Pietro, czasami taka lepiana jest, ale tam jest wesoło, to wiesz. Zawsze to 2 w 1, nie? Lepiej Piotr, żona, dziękuję, jak będzie potrzeba, zawsze pomożemy na rewodu. Serdecznie dziękuję, bardzo, bardzo dziękuję, jest mi bardzo miło. Fajnie, że mnie wspieracie, fajnie, że jesteście, 187 osób, 121 łapek, bardzo proszę, podbijajcie, jeżeli macie tylko ochotę. Jagoda, cześć Kasiu, dobrze, to ja widzę, że tu są takie komitywy, już są takie przyjaźnie, jak coś znajomości, proszę, poza moimi plecami, super. Także słuchajcie, ja tak jak już pokazywałem wcześniej, plecak, to jest mój plecak, słuchajcie, z takim plecakiem latam zawsze, z takim plecakiem latam wszędzie, pamiętajcie, zawsze bierzcie butelkę, zawsze jest woda wszędzie, a możecie wbrew pozorom sporo zaoszczędzicie na wodzie, na lotniskach, także ja jestem spakowany, wziąłem grube gacie, także Ola, nie martw się, wszystko będzie dobrze, także mogę wam powiedzieć, co ja w ogóle pakuję na takie wyjazdy, bo jeżeli zależy, czy lecę w tamtą, czy w tą, ale generalnie tak, biorę na pewno dres do samolotu, wszystko co najwygodniejsze, jakie może być.
dres, ja tu Amerykanie, to czy tam ci Kanadyjczycy, że w ogóle wszyscy tam niektórzy to w ogóle w piżamach, w bamboszach latają i też jest to spoko, bo to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, są stereotypy, nie wypada ściągnąć butów. Jaja sobie robicie przez tyle godzin, ściągajcie normalnie buty, niczym się nie przejmujcie. Są tacy aparaci, co nawet do kibla w skarpetkach chodzą, no ale to już lekka przegięcie, ale ściągajcie buty, w ogóle się niczym nie przejmujcie. No wiadomo, nie będę mówił o higienie, no bo to wiadoma sprawa, ale ściągajcie buty, ja to powiem wam szczerze, po jakimś długim locie, to normalnie idę do kibla, giry do zlewu, czy tam jest czasami krany, są takie do nalewania wody, takie techniczne krany, ja normalnie, to jest w takiej, no co ja wam będę mówił, no też podróżujecie, w takiej długiej podróży, słuchajcie, obmycie dosłownie ramion, łba i stóp i jesteście świeżsi o 10 godzin. Nie zmieści się. Ona wbrew pozorom nie jest taka mała. Znaczy szczupła jest, ale to nie taka mała. Zazdroszczę wam śniegu w Polsce. Ja czekam i nic jeden dzień i tylko centymetr. No widzisz. Ja nie czekam. Ola, ja w ogóle nie czekam na śnieg. W ogóle. No ale może na nartki byśmy skoczyli jak tyle śniegu. Co wy na to? Jeździcie na nartach? Napiszcie. Co wy na to? Tam na Puchatkach chociaż do Karpacza pojechać sobie, pozjeżdżać, pobrykać po tego, zrobić jakiegoś live'a ze stoku. No ja bardzo lubię. Były narty, kupę lat jeżdżę. To ciekawe jak mi teraz nogi wytrzymają, bo to trzeba by było trochę się, o Jezu, poruszać. Ruś mówi, że nie przywozi się drzewa do lasu. No, jak to co lubi. No, Ola, Jagoda ci pisze, bierz razem z tym mrozem, z tym wszystkim w cholerę. Czy planujesz założyć rodzinę z Mono? Zabierz ze sobą. Oj Mirka, już drugi raz. Secret nie odpowiedź na takie pytania, kochanie. Nie zadawaj mi takich pytań. No to tak, nie wiem. No, w sumie nie obrażam się ani nic nie tego. No to są takie, jak założę, będziesz pierwsza, o która będzie wiedziała. Dobra, umówmy się tak. Ola, nie zazdrość, dzisiaj było minus 18, ja pierniczy, jak ten kamper mój wytrzyma dobrze, ja tam wszystko pozlewałem. A ostatnio, słuchajcie, widziałem, ja nie wiem, co oni robią, kurde, z tym paliwem. Gościu mi tu wysłał takiego linka, bo zobaczyłem, gość miał ciągnik i słuchaj, tam są te dwa filtry, wstępny i ten normalny, właściwy. Gościu wyciągnął ten filtr, a tam sama parafina przy minus 10. Co jest, ile tam tych gównianych dodatków jest do tego paliwa? No kurwa. No normalnie parafina i jeden glut. To jak te samochody mają jeździć? Tylko pytanie, czy on jeszcze miał na przykład letnie paliwo, a nie zimowe? Tego nie wiem. A widzicie. Teraz widzicie, Piotr, jak Mona przeżywa twój wyjazd. A skąd ty wiesz, Marek, takie rzeczy? Powiedz mi. Też bym tak chciał. Poczekajcie, coś tu jeszcze jest. Tak, latem Puchatek tylko... Tak, latem Puchatek tylko otwarty? Tylko Puchatek? A tam Lolo Brygida u góry? Tak, latem dobrze. W tej chwili u mnie na Kaszubach fest sypie śniegiem. No to nie, Kaszuby też kocham, Kaszuby. Też bym tak chciała. O, no niedługo bym... No ja mam nadzieję, że tam jakoś tak dostanę się. To nie zapomnij pestek nasiennych. Mam pestki od tego. Od czegoś mam, od pestek parę mam. Nie wiem, czy mi tego nie schaltują gdzieś tam na granicy. Ten, co kupił sobie domek w kartonoszach, ma w tym roku przechlapane. Cały czas mu pług zasypuje. Tak, to super. Tak. O, jaki piękny, o, jaki śliczny. A potem mówi ten, taki. Od tego tego. Super, no. Pamiętam, to rewelacja. A, słuchajcie, spakowany, już wam nie będę pokazywał. Mam 7 tych magnesów i mam 3 bryloczki. Mam w sumie 10 rzeczy, które lecą ze mną. Słuchajcie, zastanówmy się, jak to rozdysponować. Mam, ale wyślę z Polski i dla Joli, Jola, nie martw się, te koszulki, które ci obiecałeś, zresztą dałeś mi pieniążki na to. Koszulki lecą ze mną dla ciebie, koszulki Bohol. Tak. 2 XXL-ki, pamiętam. Prawda, ledwo odpalają, a miałem już zimowe paliwo. No to więcej biododatków, to będziemy w ogóle.
No słuchajcie, jak zwykły olej dolejem, jakiś nie wiadomo, pewnie jakiś nieprzetworzony, rzepakowy, biono, czyli z czego? No z jakichś oleistych roślin, tak? No to ta parafina musi się wytrącić. To nie jest przecież węglowe, ropopochodne, tak? Na Mazowszu też sypie. 200 osób, o kurde, 140 łapek. Jesteście bombowi. Mało śniegu w górach, dlatego tylko puchatek. A, no patrzcie jak to jest. Sypie wszędzie, tylko nie w górach, nie? Ale ja. Dzikusie miało być. A, dobra, dzik. Hejka Piotrek, cześć, Superbike Girl. Serdeczne z Austrii, dziękuję, jesień 5454, dziękuję Ci bardzo. No, także ahoj przygodo, witaj Piotrek, cześć Grażynka. Cześć Grażynka, a nasza Grażynka wróciła do prawowitego właściciela, także Grażynka ze swoimi 2 kurczaczkami poleciała. Psiakom jeszcze dzisiaj o 8 rano, ale jadę na pewno o 6 pójdę się pożegnać z łódkami, pójdę się pożegnać z moim ukochanym morzem, z moją kochaną plażą, o którą codziennie jestem. Także psiakom dzisiaj jeszcze wór, nagram wam to, żebyście widzieli, wór żarcia tam im rozsypię. Te 2 grubaski takie, co ja myślałem, że się potopiły, nie potopiły się. Ale jeden jest taki biało-czarny, ale jest dzik, tak warczy na mnie, taki mały jest wredny, co go tak zakarczy, tak jest dziki, taki jest nieznośny, ale są takie dupy, mają grube, super są te psi rasy. Poczekajcie, dobrze, Grażyna, ahoj, przygoda, witaj. Dobrze, wymiary bagażu podróżnego z Azji są wszędzie takie same, czy sprawdzasz wymiary zawsze, bo nigdy nie sprawdzam wymiarów i się kłócę i w dupie mam to. Słuchajcie, ja lecę, no ludzie, z tornistrem, on jest z 5 cm za wysoki, ale z tornistrem lecę. No to o czym tu mowa? Nie ma. Ale teraz szeroki kąt poszedł. W Azji w ogóle nie sprawdzają. Raz mnie sprawdzali, to powiedziałem, że będę ubierał na siebie. On mówi, dobra, to już się nie wygłupię, idź dalej. Ale to waga była, waga, nie rozmiar, waga. A tutaj w nosie mam to. W ogóle nie lecę Ryanarami, że tymi tam węgierskimi, jak one się tam nazywają. To jest po prostu żenujące. Jak te stewardesy wyciągają, kurna, te schody, nie schody z tych samolotów. W ogóle... Nie, no dobra, ale za to bilety są tanie, tak? Albo jedno, albo drugie, ale czasami powiem wam, jak leciałem z tych Aten ostatnim razem z Aten do Wrocławia, bo jak oni traktowali te stewardesy, to po prostu Polacy, po prostu żenada, panisko leci, no normalnie bardzo mi się to nie podobało, no ale jest jak jest, może ktoś miał po prostu zły dzień, nieważne. No tak się bałeś, że ludzie nie będzie, jesteśmy, no 200 osób, jesteście, no wiara w ludzi, dzięki wielkie. Ty to jesteś super elastyczny, Piotr, jak potrafisz się w toalecie, w samolocie stopą myć, ja się cieszę, jeżeli dam radę się gdzie w ogóle obrócić. Nie w samolocie, nie Markus, na lotniska, powiedziałem w samolocie, gdzie? W samolocie, to by mnie tam zasało jeszcze i dopiero by były jajca ty z tą nogą. Nie. Ja już sobie to wyobrażam, jak ja w tym samolocie, kurwa, się czepię, przecież tam jest tak, nie? Ja wchodzę bokiem. Nie da rady w samolocie, a jak ludzie tam, no w ogóle to jest taki sport, nie? Że w samolocie tam z małżonką romantycznie, przy drugim tym, ja jakoś sobie tego nie wyobrażam. Pieją, nie mają koguta, pieją, godzina, u mnie jest godzina 3:42, już koguty, ostro. Kierowca ciężarówki pozdrawia z Włoch. No właśnie, jakby ja mógł powiedzieć, pozdrawiam cię serdecznie, szerokości, wszechświatności dla ciebie. Ja też kierowca ciężarówki byłem, no i słuchajcie, jak ja się miałem pies w budzie, no to w miejsce się umyłem, także to tam nie było przebacz. Haha, Markus, tutaj jak ja, no nie, w samolocie nic ciula. Ja mam 1,85 m, a tu tak 100 kg żywej wagi. Teraz to nawet chyba więcej. Nie wiem, no ale podobno to więcej miejsca do całowania, tak samo jak z moimi zakołami. Zobaczcie, dzisiaj już lepiej, nie? Bo ja sobie taką zaczeskę zrobiłem. Lepiej? Lepiej? Nie, mam tu zakola, mam. Ale to mądrość, ja się drapię. Albo jak głupotę robię, to też się drapię. Narty zabieraj i w Alpy śniegu po szyję. O, Alpa, albo w Dolomity do Włoch. Uwielbiam. W samolocie, a to są nie, o lotnisku myślałem.
Cześć, Weroniko, odwiedziliśmy Cię z córką nad jeziorkiem, jak byłeś w kampie. No, cześć Werka, cześć, witam serdecznie. Tą piękną Hondą przyjechaliście. Tak, tak, pamiętam. Dziękuję, super, że jesteś. Super, że jesteś. Mam nadzieję, że w tym roku też się spotkamy. Może gdzieś tam w Niesłulicach, czy gdzieś tam. Także spoko, spoko. Bardzo Ci dziękuję. Szamotuły, dobrze pamiętam, tak? Dobrze pamiętam, Szamotuły jesteście. Ja witam, jaką linią lecisz, Łukasz. Pozdro i udanego lotu. Jadę Scoot. Scoot to jest Singapore Airlines, taka tańsza linia. Indigo. Indigo, tak się to chyba nazywa. Kurde, zaraz Wam powiem w ogóle. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Tak, słuchajcie, jak chcecie, to ja Wam pokażę tak. O, tutaj macie, o widzicie? O, teraz widać. Cebu City do Singapuru, potem z Singapuru Chietnai, a wszędzie mam po 4, po 5 godzin tego, potem Chietnai do Abu Dhabi i z Abu Dhabi do Berlina, o, a z Abu Dhabi do Berlina. Dolomity to tylko z paralotnią, no, marzenie. Ale by mi się tu motoparalotnia przydała, jak ja bym tu rwał po tym plaży, tylko jak jest odpływ, nie? To mi się tam akurat jest miejsce. Albo tam przy kościele też by dało się wystartować. Tylko mocny silnik by musiał być. No to dzisiaj dłuższy live chciałeś na przykład napisać. Piotr, bo fajnie się Ciebie słucha. No fajnie, dziękuję. 186 osób, 159 łapek, 45 minut. Słuchajcie, zostało 15 minut. Mówiłam, że ludzie kochają zwierzęta. Mówiłaś, tak? Pamiętam, dzięki. Mówiłaś. Odezwę się, Marzenka, z tym tematem, co mi mówiłaś, ale widzisz, jeszcze do ogarnięcia jestem. Mądrej głowy włosy się nie trzymają. No to dobrze, dobrze. Na przeszczep włosów to tylko do ja w życiu, ja będę się na łyso gola, nie pójdę sobie dzieje. Nie. Słuchajcie, ja nie jestem, ja żadnych tatuaży nie mam, nic nie mam. Ja jestem taki, no co mam upiększać perfekcję? Widziałeś Ferrari z naklejkami? Nie no, żartuję. To jest sztuka, także żartuję. Ja je sobie robię. Na przeszczep włosów, dobrze. Tak, Szamotu, dobrze powiem. No, oczywiście, no, dobrze, Weronika. Jak był proces zmiany w Twoim życiu, że z ciężarówki postanowiłeś wyjechać na Filipiny? O, fajne pytanie, dzięki Bartek. Jaki był proces zmiany? Słuchajcie, ja najpierw jeździłem w wielu firmach, w kilku firmach jeździłem ciężarówką, jeździłem po Polsce, jeździłem przeważnie po Niemczech. Potem zdarzyło się tak, że jeździłem u mojej siostry, co mi było bardzo dobrze, bo robiłem akurat na 9 pełne kółko i wracałem do domu, spałem w domu. Na 9, przypominam, że 9 godzin czasu pracy, plus 2 razy w tygodniu 10 godzin można zrobić, no ale to nieważne. Chodzi o jazdę, czas pracy w Tahoe, tak? I akurat 9 mi wychodziła dosłownie 8:45 robiłem i wracałem pod dom. Z reguły te same miejsca, swoje rampy i tego. I zdarzyło się tak w życiu, że po prostu zacząłem mieć dochód pasywny. O, poczekajcie, bo to widać mnie w tym. Zacząłem mieć dochód pasywny i co mi pozwoliło mi zaprzestać pracy, tak? Zaprzestać pracy, także pod tym względem tak to wygląda. No i oczywiście mama mi daje, nie? No. Także mamusiu, żyj jak na dłużej, bo ja tu padnę, nie? Ja tu wodę i suchary. Suchary. Od razu wam pokażę, słuchajcie. Jak będziecie tu na Filipinach i macie problemy żołądkowe czy coś, to takie sucharki sobie kupujcie. O, takie, widać je? O, takie sucharki, to są zwykłe, dobre suchary. Naprawdę dobre suchary. Także polecam, tanio to kosztuje, a z dżemem czy z tym alternatywa dla chleba też jest dobra. Także polecam takie typy. Tak. Na live jest suchary ludziom pokazuję. Suchary to moje kawały to są suchary, nie? Czy udało Ci się załatwić kupno mniejszego moto, bo mi się wydaje, że Yamaha nic nie było, co? Nic nie było, było jakieś tam Mio, nie Mio, Nmaxy, Nmax jest za duży. Przede wszystkim, Markus, już Ci mówię, dla mnie jest teraz priorytetem najważniejsze waga, duże koło, szprycha najlepiej, ale duże koło, nie małe koło i waga, bo jeżeli cały czas myślę oczywiście o kamperze, bo na haku będę miał ze 150 kg ładowności, a chciałbym mieć zrobiony na haku bagażnik na motocykl.
więc myślę, że taki motocykl do 100 kilo, fajny jest ta Yamaha PG1, PH1, PG1, wygoogluj sobie, lekkie, poręczne, a słuchajcie, nie tylko ja to będę jeździł, ale jak na przykład ktoś będzie chciał jeszcze jeździć, a nie da Bóg dziewczyna, no to musi być lekkie, poręczne i takie, wiecie, mało palić, no. Siemanko, Piotr, szczęśliwej podróży, pozdrowienia dla rodziców. Bardzo dziękuję. Pozdrowię osobiście wszystkich, pozdrowię, na pewno nagram, jak będzie tylko mama się dobrze czuła, wiadomo, to jest kobitka, ona musi ładnie wyglądać, żeby się ludziom pokazać. Wiecie, jak to nie jest takie hop, 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 a wiecie, jak człowiek w szpitalu, to jest tak. Słuchajcie, jeszcze muszę wam powiedzieć, pozdrawiam tutaj panią Marysię, panią Marysię, 2-4, coś tam miała. Ona jest, trzymajcie za nią kciuki, ona często, gęsto, tak mówiła, tak jak pan Ignac kazał, łapka do góry i tak dalej, zawsze taki miała komentarz, choruje, także trzymajcie za nią kciuki. Marysiu, jeżeli to oglądasz, serdecznie cię pozdrawiam i zdrowie, trzymaj się. Dobrze, dochody pasywne tylko z YouTube'a, czy jakieś giełdy i ty podobnie? Nie, absolutnie, żadnego YouTube'a. Z YouTube'a to przedstawiłem wam, chociaż też tam ktoś mi napisał, po co to pokazujesz, bo to takie prywatne sprawy, ale ja bym chciał, żebyście permanentnie widzieli, jaki mały kanał, jakie pieniądze dostaje, ja to przynajmniej wydaję jeszcze te pieniądze, ale jakie zarabiają duże kanały to są duże pieniądze, no, co wam mam powiedzieć. Dobrze, 201 osób, super, znowu ktoś wrócił, na wagę jest ważna, jest GS 1200 Adventure, jedzie cięższy, nie, żadne takie, słuchaj, ta 450 CF Moto już dla mnie jest za dużo, no, za ciężki jest. Polo Loco, dochody pasywne tylko z YouTube'a czy jakieś giełdy, żadnych giełd, jeszcze teraz nie odpowiedziałem ci, żadnych giełd, to YouTube to fajnie, to jest taka, co by się nie działo 21, coś wpływa i wtedy sobie jakiś dołożyć do bilecika, do tego, no i oczywiście wy mi wpłacacie pieniądze, za co wam serdecznie dziękuję, no także bardzo, bardzo wam dziękuję, czy to wpłacacie na Buy Coffee Tu, czy wpłacacie na Patronite'a, czy w ogóle na konto mi wpłacacie, czy na Revoluta, czy na polskie konto i tego PayPala, no także też ostatnio dostałem na PayPala, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, co ona mi tak, kurde, ta kamera tak mnie przybliża. Coś tu się nie tego. No, także serdecznie wam dziękuję jeszcze raz. 207 osób, 170 łapek, bardzo dziękuję. Dobra, Helber Marky. Pająk sobie zrobił przeszczep włosów w Turcji, ale jako wojownik z włosami to dziwnie teraz wygląda. No ale jemu się podoba i to się liczy. No tak, no nie, Pająk, nie pamiętam, tak, podróże wojownika, ale nie pamiętam, Piotrek? Też Piotrek? Nie pamiętam. No, bardzo duży kanał, prawda? Bardzo sobie dobrze radzi. Piotr potrafi. Kurde, ja zawsze piję zimną kawę, tak? Zawsze się rozgadam. Piotr, pozdrawiam ciebie, cieplutko, zawsze ci kibicuję. Serdecznie dziękuję, Ewunia. Dzięki wielkie. 51 minut, 200 osób. Dobrze. Ja ci życzę, żebyś szybko z lotniska dojechał i nie zamarzł. Nie, słuchajcie, to jest tak. Tutaj nie zamarznę, na lotnisku wyjdę, a ja z terminala do Flixa, czyli do autobusu, tam 200 metrów, to w gaciach bym tam dobiegł. Dzięki. Slao z 695. Grzesiu, Piotr, trzymam ze zdrowiem mam. Tak, trzymajcie kciuki, bo to słuchaj, w ogóle zdrowie. Jak kiedyś się człowiek młodszy jakoś tam w dupie tam miał, w lewo, w prawo, czy to tam coś się tam działo, tutaj się skaleczył, co tego. Kurde, i się goiło jak na psie. U mnie też się niby to wszystko goi, a teraz się pacnąłem w tą nogę, to tak patrzę, kurde, może to w tych warunkach tak się słabo goi. No ale już się zagoiło, ale to też tak nie do końca nie ten. Dobrze, kto tam jeszcze? Czy w Abu Dhabi będziesz długo czekał na kolejny lot i czy wyjdziesz na 4 godziny? Wszędzie mam 3-4 godziny mam postoju. I tak lecę, takie 5 godzin lecę, 4 godziny. 7 godzin lecę, 4 godziny. I to takie jest akurat. Najgorsze to jest te 12 godzin. I jaja tam można znieść. Albo nogi umyć w kiblu. Dzięki za odpowiedź. Dochód pasywny, rozumiem, że z mieszkań. Sam jestem w trakcie kupna 4 i 5 mieszkań, po czym wyjeżdżam w podróż na kilka lat, w tym Filipiny. Nie ma nic ponad podróży. Tak, podróże są świetne, Bartek. Mieszkania, troszkę się spóźniłeś trochę z tymi mieszkaniami, muszę ci powiedzieć, no ale zależy wszystko gdzie i jaki masz kapitał do zainwestowania. No życzę ci dużo szczęścia i wytrwałości. To nie jest łatwy kawałek chleba, no ale jakoś tam da radę.
I racja, to są twoje dochody, czyli prywatna sprawa. No, to tam, słuchajcie, jest jak jest. Co to jest? Nie chciałbym mówić. Zamawiam woreczek meetingi. Moringi. Meetingi. Meeting to możemy sobie zrobić, wiesz co, przy browarze, Mirek. Moringi, zamiast woreczek moringi. Słuchaj, lepiej mi co zarąbią na pewno na wyjeździe, a lepiej kup sobie na Allegro, albo ja ci kupię na Allegro, sprezentuje Mirek. Dzięki za odpowiedź. Tak, dobrze. I racja, tak. Zamawiam dobrze. Marzenka. Lotnisko w Abu Dhabi jest w szczerym polu pustynnym, daleko od miasta, dlatego ja się nawet nie będę ruszał. Chociaż czasami mam tak, muszę wam powiedzieć, że tak lecę, niby się przesiadam, no ale tak, w tym Singapurze was nie oprowadziłem, chociaż byłem, a tam można było wsiąść w ten autobus przecież i oblecieć to. Potem tam w tym, tam Chennai, czy jak to się tam w Indiach, na pewno jest coś do zobaczenia, też by można było coś zostawić, no ale jak ja bym tak miał robić, fajnie tak żabie skoki, no to z kolei te bilety byłyby drogie, nie? Piotrek, Lenusia nam coś wspomniała, że chciałaby spróbować tego keczupu z banana, o którym wspomniałeś jakiś czas temu. Keczup z banana bardzo, bardzo podobnie, zaraz wam pokażę. Keczup z banana bardzo podobnie smakuje. Keczup z banana. To jest keczup z banana, słuchajcie. Keczup z banana bardzo podobnie smakuje jak ja. O, to wam pokażę. Widzicie? Banana ketchup. O, proszę bardzo. I jest czerwony nawet, zobaczcie. Jest czerwony i on smakuje jak normalny. No, trochę, nawet chyba trochę lepiej. Wiecie jak smakuje? Wiem jak. Wy będziecie pamiętać, pamiętacie w słoikach pudliczki? Kiedyś takie zaperele były. W słoikach. To on tak pachnie. No, taki troszkę bardziej octowy zapach ma. Ale mi od razu ślinianki mi pracują. Ja to już bym zżarł coś. Ja bym, jak miałbym 12 milionów, to jakbym żył na Filipinach. 12 milionów złotych czy peso? Jak miałbym 12 milionów, to jakbym żył na Filipinach? Jak król. Krótko, ale jak król. Wszystko zależy. Słuchaj, Witek, oczywiście peso. 12 milionów peso to jest 630-700 tysięcy złotych. Jakbyś dobrze rozdysponował, a jesteś w wieku mniej więcej koło 40, czy jesteś koło 30, jak dobrze byś to nie przechulał, to byś pożył sobie ładnie. Długo, ale lepiej zainwestuj, żeby kapało. Piotr Pająk chyba teraz największym polskim youtuberem jest, z 1 milionem subskrypcji, 7 lat ciężkiej pracy, bardzo mu się opłacało. Ostatnio złotą odznakę od YouTube'a dostał. No wspaniale. No to podziwiam, to trzeba już mieć charyzmę, taki, wiecie, no podziwiam. No to też fajny content, bo on przecież walczył te Muay Thai, nie? Także taki jest fajnie. Widziałem, tam inwestuje, sprzedaje w Tajlandii domki, nie domki, jakieś coś takiego. Kiedy kolejny vlog, skąd będzie nagrywany? Tak, nagrywam całą podróż. Od dzisiaj, od 8 rano będzie nagrywana podróż przez Cebu, przez hotel, przez wyjście dzisiaj na kolację. Gdzieś tam sobie pójdziemy, zjemy coś. Tam jest taki dobry, jak się nazywa ta zupa? Łąk? Na taką zupkę mam ochotę. Także jutro na lotnisko, wszystko będę nagrywał. Nagrywam jak leci. Czy wam się to będzie podobało? Nudne, nie nudne? Absolutnie. Powiem wam, wbrew pozorom całej sytuacji, ja nabrałem wiatr w żagle, muszę wam powiedzieć. Taki jakiś jestem, wy tak dmuchnęliście trochę w ten grota shot, czy jak to się tam nazywa, jakoś tak lepiej mi. Witam, znów się spóźniłem. Cześć Marzenko, cześć, witam cię serdecznie. Ketchup wrocławski komunisty. Nie, Pudliszki był taki, Pudliszki z taki słoiczek był. Nasionka włóż do kieszeni, do spodni i po kłopot. Tak, myślę, że to takie hopa. Witek, co ty? Ja mam 60. 60? To żyjesz jak król, przechulaj wszystko, nie daj nikomu. Kulaj, krótkie jest życie. No co, życzę ci do 100, to wybawisz się jak nic. Pająk, co ty mi, żaba mi jakaś skrzeczy. Pająk nie jest największym youtuberem. Oj, Wojtek ma 1,5 miliona. A tak, też widziałem ten kanał. Dużo kanałów.
Wolę Tomka, jak to daleko, on nie jest komercyjny, inteligentny, tak, bardzo fajny facet. Bardzo fajny. Ja lubię, jak on tak wszystko tak przedstawia. No i ma węża w kieszeni, jak i ja w podróży. Wolę Tomka, dobrze. Ketchup z banana można kupić w sklepach w kuchni świata. No widzicie, proszę bardzo, słuchajcie, 58 minut 33 sekundy. To co? Kończymy pomału. Równo godzinka minęła. Tak, ketchup z banana. Jak i sos przeróżne ostrygowe. No, sos ostrygowy, sojowy. No tutaj w Azji jest to bardzo, bardzo popularne. Ja żałuję tylko, wiecie co, że mało kupowałem tych małż. Ja bardzo lubię mule i tu winko można kupić białe i mogłem robić tego więcej, częściej, ale to się odwlecze, to nie ucieszę, a jest bardzo dużo i tanio. Wiecie, dlaczego są tanie te mule? Te wszystkie, jak ja chodzę rano tam po tej i oni z takimi kubełeczkami chodzą, to właśnie wszystkie te mule, jak jest odpływ szczególnie, to oni zbierają wszystkie właśnie te muszelki, nie muszelki, wszystkie i potem oni sprzedają, można kupić to tanio i jest całkiem smacznie. Udanej podróży, lotów, zdrowia, dziękuję, dobrej podróży, serdecznie dziękuję. Jesteście bardzo fajną ekipą, jesteście moimi kumplami, przyjaciółmi. Jeszcze raz mówię, jeżeli macie ochotę tylko porozmawiać ze mną, piszcie na wyspiarskieprzygody@gmail.com. Jeżeli macie ochotę pogadać, ja wam dam numer, także nie ma sprawy, nie ma problemu. Zawsze jak mogę, to odbiorę. A można bimber pędzić, może być z ryżu, można bimber pędzić pod warunkiem, że nikt nie widzi. W Kambodży możesz sobie pędzić na legalu. Mało tego, nawet przyjeżdża rządowa ekipa i cię uczy, jak to robić, żebyś sobie krzywdy nie zrobił. A tutaj bimber można by było pędzić, kurwa, tyle owoców, cukru, że tu cukru w cukrze, cukrem posypano. Tak, witam, najpierw robię, a potem myślę. Oto konsekwencje, jak komuś się nie podoba, to niech spada myśl, sąd dwuznaczny. Niech spada, myśli są dwuznaczne. Najpierw robię, a potem oko konsekwencji. Pici 7515. Piotrek, jestem starszy, ale podliczki z PRL, aż się oplułem, hehe. No podliczki, no kojarzysz taki, ja pamiętam. Ojciec kupował tylko musztardę, a jak mama kupiła ten ketchup, to kurwa wszystko rąbałem z tym. Podliczki z PRL-u. No, podliczki z PRL-u, WLKP. Podliczki są tam w Wielkopolsce chyba, nie? Dobrze, jak do Ostrowa Wielkopolskiego się jedzie. Pozdrowienia, dzięki wielkie. Trzymaj się i ucałuję rodziców. Ucałuję Helga, Markus, Piotr. Dobrego, szczęśliwego lotku. Dzięki wielkie. Małgosia, ty zawsze mi wielkie serce wysłał. A może Kotlin? A może Kotlin? Dobra, nieważne, Jagoda, pewnie Kotlin, ale tak smakuje. 198 osób, 183 łapki. Bardzo dziękuję. Dziękuję za wsparcie, dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję za to, że jesteście, dzięki za to, że jeszcze we mnie wierzycie, że jeszcze głupko przez chwilę się wyzdrowił. Ketchup Śląska Ania, dobrze, lub Krzepki Radek. No nie wiem, może nie wiem. Może i tak Krzepki Heniu nie, Krzepki Radek, nie widziałem, ale Krzepku Heniu lepiej brzmi. Odnośnie głośnej sprawy zahakowanego konta, a wziąłeś na klatę i pozdro. Zdrówko jeszcze raz. Dziękuję wam serdecznie, kochani. No co, dzisiaj ja już dla was nagrywam. Jak macie, no dzisiaj niedziela, no to niedziela to live powinien być, no ale to już jest dzisiaj live, także chyba już nie będziemy robić więcej. Chyba że jak ktoś ma ochotę, no nie, nic nie obiecuję. Słodka Ania, nie? Albo ten, nie wiem jeszcze jaki. Coś tam Piotruś może być, jakiś Krzepki Piotruś, czy jakiś chędoży. Trzymam się tam, udanej podróży. Dobrze, sobota dziś, no jeszcze u was sobota. No dobrze, może jak się coś uda, coś tego, to wrzucę jeszcze dzisiaj. Jeżeli się nie uda, no to następnym razem subskrybujcie, to pomaga. Bardzo dziękuję wszystkim za subskrypcję, dziękuję za wszystkie serduszka, lajki, wsparcie. Powodzenia, wściekły Radek, no może być. Trzymajcie się, kochani. Jeszcze raz dużo ciepła wam wysyłam jeszcze słońce, które tutaj jest, jeszcze to ciepło jeszcze wam wysyłam. Dzięki wielkie, na razie. I co? I byłoby, jak 2 minutki? Co ty tutaj, ty za późno zacząłeś oglądać, jest godzina 3 minuty, Marzenko. Czy ktoś wie, co się dzieje z Crowny Crow, streamerem, bo miał wrócić do streamowania przed Crowny Crow?
To jest ten tutaj, ten Rosjanin? Czy to ktoś tam, co go tutaj za ten, on chyba w Manili w pierdlu jeszcze siedzi. Skończę wodór. A co tam jest? Nie rozumiem. Nie wiem. Dobra, nie przedłużam. Słuchajcie, a ciepło tam? Ciepło jak cholera tutaj. U mnie jest ile dzisiaj stopni? Teraz jest 24 stopnie. A rzeźki chemiutek też może być. Ketchup, dobrze, rzeźki chemiutek. Piotrek, jak będziesz w okolicy, to odzywaj się, Weronika. Dziękuję, dzięki. Nie wiem, kiedy będę, jak już najbliżej, to nie wiem, może będzie, że będę jechał do Swarzędza. To mogę jechać przez Szamotuły. Najwyżej pojadę tutaj starą dwójką. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Późno już. Ja idę jeszcze spać. Godzina 4 rano, 4:04. Polak pojechał do Włoch. Aha, no nie wiem. Inhalacja wodorem. Piotr, miłego i spokojnego. Inhalacja wodorem. Okej, nie znam się na tym. Dzięki serdecznie. Trzymajcie się. Na razie. Czuwaj druhny zuchydrochowe. Po apelu było, minęło. Fajnie jest. I co? I tyle. Witamy się w Polsce, witamy się u tatunia, nie mogę się doczekać, mamuni, także będzie wesoło. Teraz ja się biorę za gotowanie, także mama będzie odpoczywała, teraz będziemy mieli full profesjonalną kuchnię u mamuni, także tam wszystko jest, będzie gotowanie na ekranie, nic się nie zmieni, środowe, może być nawet targ wtorkowy, bo nawet w Szpartawie również mamy taki targ, może coś się da tam szarpnąć, kupić, zrobić, ugotować, czy coś takiego. Dobra, trzymajcie się. Czuwaj, na razie. Ostatnio nie oglądałem Twoich filmików, więc zaraz idę sprawdzić, nadrobić zaległości. Tak się z tą mono zadziało, bo widzę, że jestem nie na bieżąco. No oczywiście, bierz się za robotę, chłopie, bierz się za robotę. Tomasz, dobra, trzymajcie się, na razie. Czuwaj, druchowie, na razie, cześć, pa. Nie likwiduję live'a, także jak będziecie mieli ochotę, czy ktoś tam nie obejrzał, będzie można sobie obejrzeć. Udanej podróży, dzięki, buźka, na razie, cześć, czuwaj, hej, pa.